Nagrywam dla Was dzisiaj z trochę innego miejsca niż zwykle, bo za mną możecie zobaczyć budynek, który pewnie trochę już Wam podpowiada, gdzie się znajduje. Jest to oczywiście wieża kontroli lotów, więc jestem na lotnisku. Tak a propos, pamiętajcie, że zawsze z miejscami, z których mamy jakiś transport, jak lotnisko, dworzec, przystanek, używamy przyimka na. Jestem na lotnisku, ale jadę też na lotnisko, jadę na dworzec, jestem na dworcu. I dzisiaj chciałam wykorzystać tę okazję, żeby troszkę nauczyć Was różnego słownictwa związanego z lotniskiem, z odlotami, z przylotami i tym wszystkim, co jest z tym związane. A jeśli ktoś jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. To co, jesteście gotowi na naukę słówek związanych z lotnictwem? Zaczynamy! Pierwszą rzeczą, którą robimy na lotnisku, jest oddanie naszego bagażu. Jeśli mamy cięższy bagaż niż 10 kg, zwykle jest to około 20-kilogramowy bagaż, który nadajemy, musimy najpierw pójść do jednego z tych okienek, z tych stanowisk, które widzicie za mną i tam się odprawić. To znaczy zważyć nasz bagaż i też dać nasze dokumenty tożsamości, dostać wtedy bilet na pokład i dopiero wtedy możemy iść do kontroli. Dlatego to jest to, co trzeba zrobić najpierw, jeśli mamy cięższy bagaż. Ja będę lecieć tylko na kilka dni, więc nie mam takiego bagażu rejestrowanego, dlatego nie jest to coś, co mnie czeka. Idę od razu do kontroli. Po polsku mówimy, że będziemy przechodzić przez bramki. Tak nazywamy te kontrole na lotnisku. Są to bramki, więc ja będę od razu przechodzić przez bramki. Teraz check-in, czyli ta odprawa jest łatwa, robimy to wszystko przez aplikację, przez internet, dlatego bilety już mam i mogę przejść przez bramki. To co? Idziemy przejść przez bramki. Przeszłam już przez kontrolę bezpieczeństwa, czyli przez te bramki, o których Wam mówiłam. Tam oczywiście na taśmę, tak jak pewnie wiecie, musimy wykładać różne przedmioty, więc trzeba wykładać całą elektronikę, wszystko co ma baterię, na przykład telefon. Poza tym trzeba też zdjąć wszystkie ubrania wierzchnie, całą odzież wierzchnią, czyli na przykład kurtki, jeśli takie mamy. Czasem trzeba nawet zdejmować buty, jeśli zakrywają nam kostki i trzeba też wyjmować kosmetyki w płynie, te, które bierzemy ze sobą na pokład. Muszą one być często w plastikowej, przezroczystej torebce. I w ten sposób to wszystko już jedzie przez tę taśmę, wykładamy to wszystko i to jest sprawdzane przez osoby, które tam pracują na kontroli bezpieczeństwa. Kiedy już przechodzimy przez bramki, to możemy wszystko ze sobą z powrotem zabrać i sprawdzamy, gdzie jest nasz samolot. Na całej tablicy z przylotami i z odlotami widać, do której bramki też, bo tak też mówimy na to wyjście do samolotu, musimy dojść, żeby dojść do naszego samolotu, żeby oczywiście się nie pomylić i nie polecieć gdzieś indziej przez przypadek. I później czekamy już na samolot. Ja akurat mam trochę więcej czasu niż planowałam. Zwykle jest to pewnie około godziny czasu oczekiwania na samolot, żeby na pewno się nie spóźnić, ale tym razem jest trochę inaczej. Czekam bardzo długo na samolot, bo miałam różne perypetie po drodze i pociągi nie jeździły tak, jak powinny były, bo żeby dojechać na lotnisko, musiałam jechać tu pociągiem i też autobusem, dlatego nie było to aż takie łatwe i takie szybkie, jak miało być. Jednak chyba lepiej jest dłużej poczekać, niż się stresować. Pamiętam, że miałam kiedyś też taki lot, kiedy nie czekałam zbyt długo i był to najbardziej stresujący lot w moim życiu, bo prawie spóźniłam się na samolot. O tej historii opowiadam zresztą w moim kursie. Nie wiem, czy wiecie, ale mam kursy A1, A2 i B1 i tam są podcasty, to znaczy kursy opierają się na moich podcastach, więc słuchacie podcastu, czytacie transkrypcję, jest całe słownictwo wyjaśnione do podcastu i później są ćwiczenia z gramatyki przygotowane też na podstawie tego podcastu i filmiki różne z gramatyki. I właśnie w jednym teście związanym z podróżami, jest to na kursie B1,
opowiadam o najbardziej stresującym locie w moim życiu. Dlatego jeśli mielibyście ochotę posłuchać tego podcastu i wszystkich innych podcastów z kursu, zapraszam Was serdecznie na kursy. Zapraszam Was też na inne kursy, bo niedawno otworzyłam też mój klub książki, więc ruszamy już niedługo, dlatego serdecznie Was tam zapraszam. Wszystkie linki są w opisie filmiku, także spokojnie. Wita Was tutaj już Ania z przyszłości. Specjalnie dla Was ubrałam się prawie tak samo, żebyście nie mieli wrażenia, że jest to zupełnie inny filmik, więc za bardzo się nie przebierałam. Niestety nie mogłam dokończyć filmiku na lotnisku tak jak chciałam, dlatego że z jakiegoś powodu nie działał mi dźwięk w filmikach, które zrobiłam. To nauczka dla mnie, żeby następnym razem zawsze sprawdzać na miejscu, czy na pewno wszystko działa tak jak trzeba. A szkoda, bo lotnisko było prawie puste, więc miałam okazję nagrać dla Was fajny filmik. Mam nadzieję, że mimo wszystko pozwoliłam Wam na naukę tych podstawowych słówek związanych z lotniskiem. To, co jeszcze warto wiedzieć, to to, jak zbudowany jest samolot. Niestety nie mogę Wam tutaj już tego pokazać, bo samoloty nie stoją obok mnie za szybą, tak jak było to na lotnisku. W każdym razie pamiętajcie, że samolot ma skrzydła, ma silniki, ma też kokpit. W kokpicie siedzi pilot i ten samolot prowadzi, a poza pilotem częścią załogi są oczywiście stewardesy i stewardzi. Po polsku mówimy steward, jeśli to mężczyzna, i stewardesa, jeśli to kobieta. Szczęśliwie doleciałam na miejsce, do którego miałam dolecieć. Tak jak mówiłam Wam już w poprzednich częściach filmiku, nie było to aż takie stresujące, bo nie miałam ani bagażu rejestrowanego, ani żadnej przesiadki. Był to lot bezpośredni, czyli nie musiałam zmieniać żadnego lotniska, czyli nie musiałam zmieniać samolotu w trakcie tego lotu. Dlatego wszystko było dosyć łatwe i mimo, że podróżuję z dzieckiem, to nie jest to aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Przy podróży z dzieckiem jedyną tylko różnicą jest to, że dziecko poniżej 2 roku życia dostaje oddzielny pas bezpieczeństwa, żeby mogło siedzieć zapięte na naszych kolanach, i dodatkową kamizelkę bezpieczeństwa. Jeśli podobają Wam się filmiki w takim stylu, które są nagrywane gdzieś indziej, w których opowiadam o tym, co jest wokół mnie, to polubcie koniecznie ten filmik i zostawcie komentarz. Niestety algorytm na YouTubie działa w ten sposób, że te komentarze i te polubienia są bardzo ważne, dlatego jeśli mogę Was prosić o wsparcie tego projektu, to proszę Was o jeden krótki komentarz. Możecie napisać coś bardzo krótkiego, jeśli nie macie ochoty się rozpisywać po polsku, i zostawić tylko małe polubienie. Dzięki temu będę wiedziała, że te filmiki Wam się podobają, i dzięki temu YouTube też będzie wiedział, że te filmiki pomagają uczniom języka polskiego, bo niestety, kiedy tych polubień i komentarzy nie ma, to YouTube nie za bardzo wie, co z tym zrobić. Z całego serca dziękuję też wszystkim, którzy wspierają ten projekt w inny sposób, czyli na Patreonie, na kursach. Mamy też kursy A1, A2 i B1, o których wspominałam już zresztą w tym filmiku, i od niedawna mamy też klub książki. W filmiku mówię co prawda, że on dopiero będzie, ale tak naprawdę pierwsze spotkanie organizacyjne już było. Wciąż możecie do nas dołączać, bo książkę zaczynamy tak faktycznie czytać dopiero od następnej lekcji, która będzie w przyszłym tygodniu, więc jeśli macie ochotę do nas dołączyć, to zapraszamy. Tworzymy już naprawdę fajną grupę osób zainteresowanych literaturą i takich, które mają ochotę na coś innego, na inne ćwiczenie z języka polskiego, więc zapraszam Was tam serdecznie. Zapraszam Was też na lekcje indywidualne i na konwersacje, które już niedługo też powstaną. W razie pytań napiszcie do mnie maila. Mój mail i wszystkie inne linki do Patreona, do kursów są na dole w opisie tego filmiku. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Czekam na jakiś odzew od Was, więc na Wasze polubienia, Wasze komentarze to naprawdę bardzo ważne.
I do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!